Cześć wszystkim! Próbowanie nowych rzeczy jest niezwykle ciekawe i ekscytujące, dlatego dzisiaj spróbuję pobrudzić biurko, moje ubrania, czubek nosa, dłonie, no i przy okazji coś narysować. Nie róbcie tego w domu. Nie no, znaczy róbcie, tylko może trochę rozsądniej niż ja. Ja nic nie wiem, zupełnie nic o rysowaniu węglem, dlatego spróbuję się dzisiaj przełamać i wreszcie to wypróbować. Postanowiłam nic nie czytać na ten temat, w ogóle niczego się nie dowiadywać i kierować się tylko i wyłącznie swoją własną intuicją i tym, co mi pani w sklepie podpowiadała. Słuchajcie, nie ma chyba większej przyjemności dla rysownika, jak otwieranie zupełnie nowych przyborów i testowanie ich po raz pierwszy. Odwijanie z papierków, cieszenie się, że są takie nieskazitelnie czyste. I ponieważ ja jestem zupełną świeżynką w temacie, to najpierw musiałam przetestować to wszystko, co mi pani w sklepie wcisnęła. Znaczy doradziła. Mamy więc węgiel prasowany, który wydaje się być naprawdę ciemny. Czy mogę zaznaczyć, że już podczas wypakowywania tych wszystkich węgli się cała uwaliłam? Tak, tutaj mamy węgiel naturalny. Jest taki mięciutki, jeja! I wydaje się być bardziej szary niż czarny. Tu jest węgiel w kredkach, taki ekstra węgiel, bardzo czarny. I węgiel w grubej sztabce, też jest ciemny. Jeny, jak się człowiek przy tym brudzi. Aaaa! Ale jeśli mam powiedzieć w kolejności od najciemniejszego do najjaśniejszego, to chyba będzie tak. O, kredka, gruba sztabka, prasowany i na końcu naturalny. Ale jest jeszcze biała kreda, którą można nałożyć na węgiel i wtedy się on rozjaśnia. I ta kreda nie jest bardzo kryjąca, ale coś tam daje. Możemy też użyć czegoś takiego jak Fisher. Wisher. Sorry. Służy on do rozmazywania, jeśli nie chcesz ubrudzić palców. Kiedy próbuję nowej techniki, czy też tam nowych narzędzi, to staram się rysować bez planu, czyli kierować się tylko i wyłącznie swoją intuicją i tak dawać się ponieść pomysłom. Uznałam, że najprościej mi będzie narysować twarz od frontu. Bardzo mi się podoba, jaki efekt daje rysowanie leżącym węglem. Czyli wiecie, tą szerszą powierzchnią się rysuje i tam się obraca ten węgiel w różne strony i wtedy on robi takie fajne krawędzie, ostre gdzieniegdzie, a dalej robi takie fajne, szerokie posunięcia. No nie wiem jak to wytłumaczyć, generalnie widzicie to tutaj na rysunku. Oczywiście przy węglu, i tutaj domyśliłam się tego sama, bo to nie jest trudne, jak nie chcecie rozmazać tego, co narysowaliście, nie chcecie rozmazać tutaj bokiem ręki, to musicie sobie podłożyć kartkę i wtedy maziać, nie? Okej, i tutaj zaczynam się już bawić wisherem. To jest niesamowita cecha węgla, że można tak bardzo fajnie przechodzić od jasnego do ciemnego, tak bawić się tym cieniem i w ten sposób też dodawać miękkości do rysunku. Oj, oczywiście obowiązkowo też trzeba się pobawić głębią czerni, dlatego podziwiajcie, co w tej mojej głowie siedzi, co jest w tym łbie. Jakieś eksperymenty niezwykłe. Ja sama się zastanawiam czasami, o co mi chodzi. Jak spojrzycie na ten rysunek, to też możecie mieć takie pytanie w głowie, czające się, o co jej właściwie chodziło z tym ciemnym tutaj. Ale ja po prostu eksperymentowałam. To jest dozwolone. Już na tym poziomie widzę, że będę bardzo zniekształcać ten obrazek. Po pierwsze to, że nie zrobiłam szkicu i to już samo w sobie jest prostą drogą do błędu. Nie rób tego, nie! Tak, oprócz tego to jeszcze rysuję z perspektywą, czyli nie widzę obrazka, że nie jestem bezpośrednio nad nim, tylko widzę go pod kątem. Dlatego ostatnio bardziej lubię rysować na tablecie niż na kartce, ponieważ tablet sobie mogę ustawić w dowolnej pozycji i jest mi wygodnie, natomiast kartki już tak nie ustawię, pod tym względem, że nie będzie kamera widziała tego, co rysuję. Musiałabym za każdym razem przestawiać kamerę, no dużo problemów tu się czai. A czemu wcześniej
nie miałam takich problemów, jak rysowałam na kartce, ponieważ zawsze w kamerze mam podgląd. I jak rysuję, to co jakiś czas sobie zerkam na podglądzik na kamerze, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I wtedy bardzo często dostrzegam jakieś błędy, których nie widzę patrząc na kartkę. A teraz to nie działa, ponieważ tak sobie ustawiłam ostrość, że ten kwadracik ostrości mi zasłania całą twarz postaci. I ja po prostu się w ten sposób tłumaczę, czemu mi to tak wszystko słabo idzie. Dodatkowo zauważyłam, że na kartce 21 na 21 cm nie do końca da się tak oddać wszystkich szczegółów. Jednak wydaje mi się, że faktycznie ludzie robiący rysunki węglem operują na większych formatach, bo wtedy łatwiej jest o te szczegóły zadbać. Generalnie nawet jak masz węgiel w ołówku, to nie zatemperujesz go tak, że będziesz mieć super cieniutki ten rysik. Nie da się, może nie wiem, ja nie umiem. I nie ma tu jak w szczegóły się bawić. I to najbardziej widać na oczach, jak rysuję oczy. Szczegóły w oku są niezwykle ważne, żeby ono wyglądało realistycznie i fajnie. A tak mi tutaj wyszło trochę jakby może dziecko rysowało. No nie wygląda zbyt dobrze. Moje wnioski to dolna część twarzy bardzo mi się podoba. Najbardziej w ogóle mi się podoba nos. Tutaj szyja, takie fajne cienie są. Natomiast ta górna część twarzy, to się tego wstydzę trochę. Bo te oczy, jak już powiedziałam, wyszły słabo. I jeszcze ta grzywka jest... Generalnie czoło ma zdecydowanie za krótkie. Ja to widzę. Ja widzę to teraz. Za późno wiem, ale widzę to. No i generalnie symetrią twarzy to się można podetrzeć trochę. Ale to są moje próby. Ja się uczę tutaj. Kolejny wniosek to bardzo przyjemnie jest się pobrudzić. Nie wiem, co jest takiego w tym, ale to było naprawdę... A ten wiszer? Co to w ogóle ma być? Po jednym zużyciu już się nie nadaje do niczego, bo jest brudny. Kto w ogóle coś takiego wymyślił? Ja stwierdziłam, okej, dobra, może ta warstwa z góry da się ją zdjąć i dzięki temu będzie wiszer dalej możliwy do użytku. No i w ten oto sposób dowiedziałam się, z czego jest złożony wiszer. Z papieru. Jest to taki zrolowany papier. I jak zaczęłam ściągać tą warstewkę, tak ściągałam, aż w końcu rozwinęłam całe i do niczego. Ej, serio, to jest jakaś strata pieniędzy. Jak już miałabym wydać na wiszer, to już bym wolała trochę więcej, ale żeby był trwały. A jeszcze odnośnie tego papierowego, to ten kawałek, który wcześniej oddzierałam, można go urwać i w ten sposób mamy czysty wiszer, a nie rozwijać go całego bez końca. Skoro już testowanie mamy za sobą i ja już wszystko wiem, to mogę zabrać się do właściwego rysunku. No przy tym jeszcze trochę poczytać, jak to się naprawdę powinno robić. Tutaj już rysuję szkic, ponieważ wiem, że węgiel i tak go zakryje. A dzięki temu, że sobie naszkicuję wszystko, to przynajmniej mam rysunek bardzo ładnie rozplanowany i wiem, gdzie co ma być. Narysuję dziewczynę przytulającą owcę nocą, samą na wzgórzu. Nie wiem właściwie, co ja miałam w głowie rysując to, bo to takie trochę dziwne. Ale, już wiem. Można sobie wyobrazić, że ona tak naprawdę leży w łóżku i sobie przytula tą owcę przez sen i to miejsce, które będziecie widzieć na obrazku, to jej się to miejsce śni. Haha! Wymyśliłam teraz. Z materiałów w internecie dowiedziałam się, że rozmazywanie palcem jest nawet lepsze niż wiszerem. Dlatego tutaj będę używała tego zamiennie. Palec, wiszer, palec, wiszer. I też wyczytałam, jak ważne jest używanie gumki chlebowej, która jest taka podatna na zgięcia, można sobie odrywać kawałek, lepić w różny sposób i można sobie zrobić z tego taki placek. A jak sobie ściśniecie, to jest placek. I krawędziami tego placka można wymazywać takie bardzo cieniutkie linie, co naprawdę fajnie wygląda. Jestem mega zajarana tym, jak mi wyszły chmurki. Jej! Powiem Wam szczerze, że tworzenie węglem jest naprawdę bardzo proste. Obejrzałam kilka filmów instruktażowych, jak się rysuje węglem i przeczytałam parę artykułów takich pomocniczych i jeżeli mam być szczera, to niewiele więcej się z nich
dowiedziałam, niż to, co przetestowałam sama. O co mi chodzi? Że testując na początku węgiel, bardzo dużo z tych rzeczy, które przeczytałam, załapałam sama. Nauczyłam się tego na własnym doświadczeniu i tak naprawdę nikt mi nie musiał tego mówić. Ale generalnie ja w ogóle totalnie nie neguję takiego sposobu dowiadywania się, uczenia się od kogoś. Ja doskonale rozumiem, że niektórzy mogą mieć inaczej, że czują się przytłoczeni brakiem wiedzy, tym, że nie wiedzą, jak operować nowym narzędziem i wolą po prostu się tego dowiedzieć od kogoś innego. To jest jak najbardziej w porządku. Każdy ma swój sposób na naukę. Jeśli chodzi o postać i o owieczkę, to dorobiłam szczegóły ołówkiem. I nie wiem w sumie, czy tak można, czy to jest złe, nie wolno takich rzeczy robić przy węglu. Nigdzie tego nie doczytałam, tak więc użyłam tego ołówka. A w kwestii owieczki, to mam dla Was promocję, taki specjalny kod rabatowy. Wszystkie zamówienia w sklepie olsikowa.pl, w których znajdzie się pluszowa owca, mają wysyłkę za darmo. Wystarczy, że wpiszecie kod owca paczy. Pamiętajcie, że ten kod działa tylko wtedy, kiedy owca pluszowa się znajduje w koszyku. No i ta promocja działa do 10 lutego. To było naprawdę relaksujące i przyjemne i super się bawiłam. Bardzo fajnie jest rysować węglem, nawet jeżeli moje biurko już nigdy nie będzie takie białe, jak było kiedyś. Do następnego odcinka macie narysować coś węglem. I od razu uprzedzam, że nie musicie sobie kupować całego zestawu, wystarczy jedna sztabka, ponieważ zależy mi po prostu na tym, żebyście spróbowali. Pracę wysyłajcie na olsikowa@gmail.com i nie zapomnijcie się podpisać. Za tydzień nie będzie odcinka, ponieważ jak to oglądacie, to ja już jestem w Nowej Zelandii i nie udało mi się nagrać odcinka na zapas. Ale za to tam na miejscu będę nagrywała vlogi i będę wstawiała relacje na Instagram Olsikowa, więc i zaglądajcie. My widzimy się w czwartek 14 lutego o godzinie 17:45. Dobra, to trzymajcie się i pa 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 pa!